Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu inflacja w USA i co powie Powell? Czy będzie szok? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zaczynamy. Inflacja w USA i co powie Powell? Czy będzie szok? Zaczniemy od bardzo ciekawego wykresu. Na samym początku chciałbym przedstawić tą informację, która płynie teraz z rynku przyszłych stóp procentowych. I kiedy zobaczymy, jak teraz rynek się zachowuje, to widzimy, że na chwilę obecną, dzisiaj przed słowami prezesa Powella, który o godzinie 16 zacznie mówić, będzie miał swoją przemowę, widzimy, że w przyszłym roku jest wyceniana tylko jedna obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a nie 3 obniżki stóp procentowych, jak jeszcze parę tygodni temu obserwowaliśmy na rynku, więc to jest dość spora zmiana, która sprawia, że tutaj oczekiwania są dość podwyższone, czyli te dane o inflacji ze Stanów, z Wielkiej Brytanii i z Niemiec miały wpływ i mają znaczenie dla rynku przyszłych stóp procentowych, zmniejszyły oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w przyszłym roku dla Stanów Zjednoczonych. I następny ciekawy wykres, który pokazuje, że Fed jest mniej więcej w połowie teraz drogi co do skali podwyżek stóp procentowych, jeżeli je określimy na podstawie osi czasu. W tym wypadku były badane wszystkie cykle podwyżek stóp procentowych od 1980 do 2015 roku, czyli generalnie informacja jest taka, że jesteśmy w połowie mniej więcej cyklu podwyżek stóp procentowych, jeżeli chodzi o czas, o długość tych skali podwyżek. Natomiast jeżeli zobaczymy, jaka jest szybkość i dynamika podwyżek stóp procentowych, to ewidentnie wyraźnie ona odstaje od tej średniej, która była dla lat 1980-2015, a to oznacza, że dla rynku takie skokowe podwyższanie stóp procentowych jest szokiem. To naprawdę jest szok i gospodarka musi się do tego dostosować, musi się do tego przystosować i oczywiście zareagować i być może to spowolnienie gospodarcze, które teraz obserwujemy, jest efektem właśnie tego, że tak się dzieje, że w sposób skokowy podwyższana jest stopa procentowa nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście także na całym świecie. Następna ciekawa informacja, którą znalazłem, to są ceny fraktu, czyli to, ile trzeba zapłacić za przewiezienie kontenerów z Azji do Stanów Zjednoczonych i z innych części świata. I ewidentnie tutaj widzimy, że te ceny zaczynają wyraźnie spadać, a to pewnego rodzaju jest wskaźnik wyprzedzający inflację, a to jest pewnego rodzaju dobra informacja, ponieważ wskazuje, że zanika z tego kierunku presja inflacyjna. Oczywiście cieszmy się z tego, co się teraz dzieje. No i oczywiście inflacja w USA. Dzisiaj poznaliśmy wskaźnik PCE, to jest ulubiona miara inflacji Fedu i okazało się, że inflacja jest niższa niż zakładały prognozy. 6,3 to jest coś pozytywnego, jest to ważna informacja. Oczywiście nie pokonaliśmy odchylenia standardowego, ale fakt, że inflacja jest niższa niż prognozy, jest oczywiście bardzo pozytywną informacją i może sprawić, że Fed nie będzie aż tak jastrzębi, ale oczywiście o wszystkim się dowiemy, kiedy miną te wszystkie wykresy, które teraz są w tle. Kiedy zobaczymy właśnie te wykresy, widzimy, że inflacja ma możliwość teraz utworzenia swojego ekstremum, swojego apogeum i zamieszczam także ten wykres, który pokazuje, jak teraz jest powiązana inflacja z zachowaniem ropy naftowej. Natomiast na wykresie jest oczywiście inflacja CPI, nie inflacja PCE, ale widzimy, że wyraźny spadek ceny ropy naftowej, jednej baryłki, powoduje spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych. To przełożenie jest bardzo namacalne i widzimy, że ta średnia krocząca, która także jest widoczna na tym wykresie, to jest średnia miesięczna i ona jest niższa niż te poziomy sprzed miesiąca, a to sygnalizuje, że odczyt inflacji CPI za sierpień będzie niższy niż prognozy, niż odczyty za lipiec i prawdopodobnie także inflacja PCE za sierpień, którą poznamy za parę tygodni, także będzie niższa, a to jest oczywiście dobra informacja, więc trzymajmy kciuki, żeby ropa naftowa po prostu była na niższych poziomach niż jest to obecnie, ponieważ wpływa to pozytywnie na zmniejszanie oczekiwań inflacyjnych.
I oczywiście dzisiaj najważniejsze jest wystąpienie prezesa Powella o godzinie 16 czasu europejskiego ma się zacząć, czyli o godzinie 10 czasu Nowego Jorku i naprawdę rynek, praktycznie wszystkie klasy aktywów powinny na to zareagować, ale przede wszystkim powinny na to zareagować amerykańskie obligacje, amerykański dolar i oczywiście patrzymy na zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street. T-Note, jak widzimy, wczoraj potwierdził opór w rejonie 3,12, gdzie mamy Fibonacciego 61,8%. Mamy potwierdzone także wsparcie w rejonie 3%, czyli czekamy na wybicie i w tym kierunku powinien pójść kolejny impuls i oczywiście będzie miało to przełożenie na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów. Widzimy, jak rośnie zmienność na amerykańskich obligacjach, to pokazuje, że rośnie znaczenie i te wydarzenia, które teraz mają miejsce, mają oczywiście także spory wpływ na rynek obligacji, który rośnie na znaczeniu. I warto także obserwować, jakie jest teraz ścisłe powiązanie między zachowaniem amerykańskich obligacji a indeksem S&P. Widzimy, że praktycznie tick za tick chodzą te obligacje względem indeksu S&P, więc jeżeli chcemy także widzieć, czy jest większa szansa, że nasza pozycja będzie nawet w ujęciu intradayowym zarabiała, to warto równolegle patrzeć na amerykańskie obligacje i wtedy jest albo zwiększenie, albo zmniejszenie szansy prawdopodobieństwa sukcesu naszej pozycji. I oczywiście, drodzy Państwo, odsyłam jeszcze raz do tego materiału z środy, kiedy pokazywałem, jak bardzo każde wystąpienie prezesa Powella w tym roku było gołębie. Oznaczało to, że jeżeli prezes Powell miał wystąpienie, to w pierwszych 5 minutach indeksy giełdowe generalnie spadały, ale później po 6 godzinach od końca wystąpienia prezesa Powella indeksy giełdowe były na sporych plusach i to nawet średnio powyżej 1%. To jest pozytywna informacja i ten wykres, ta statystyka, która teraz jest w tle, to ona dobitnie to pokazuje i jestem także bardzo ciekawy, czy da ona traderom, tym wszystkim, którzy działają w ujęciu intraday, pewnego rodzaju przewagę. Generalnie, gdyby bazować na tej statystyce, można by powiedzieć, że tutaj należy oczekiwać wzrostów indeksów giełdowych podczas dzisiejszej sesji, ale jak będzie, oczywiście zobaczymy, ponieważ także dzisiaj mamy koniec tygodnia i tworzy się świeca tygodniowa. I teraz odsyłam do tych wszystkich wykresów z platformy Xstation, ponieważ widzimy, jakie są teraz kształty tych świec tygodniowych na chwilę obecną, jeszcze przed tym, co powie prezes Powell. I jeżeli się okaże, że indeks S&P dzisiaj nie pokonał poziomu 4100 punktów, to będzie to jednak moim zdaniem pozytywna informacja, patrząc na cały tydzień, a gdybyśmy wyszli nad poziom 4200 punktów, to cały tydzień moim zdaniem byłby jednak zaliczony na korzyść byków, czyli popytu, czyli tych, którzy liczą, że indeksy giełdowe będą dalej rosnąć. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast znalazłem także bardzo ciekawą, interesującą statystykę dotyczącą września. Jak wiecie Państwo z poprzednich moich materiałów, statystyka pokazuje, że wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem dla inwestowania na rynku akcji. To jest generalnie najsłabszy miesiąc i dla indeksów giełdowych w Europie i w tym wypadku dla indeksu giełdowego S&P, ponieważ statystycznie na przestrzeni ostatnich 20 ponad lat indeks giełdowy spada o 7% podczas takich miesięcy, kiedy mamy do czynienia ze spadkami, a gdy mamy do czynienia ze wzrostami we wrześniu, to te wzrosty są nieco powyżej 3%, a gdyby wyciągnąć ze statystyki 2010 rok, to ledwo ponad 2%, czyli generalnie należy oczekiwać, że wrzesień będzie spadkowy dla indeksów giełdowych. Spadki mogą być 2 razy, nawet 3 razy silniejsze niż potencjalne wzrosty, więc rynek może się zacząć tego bać, więc jestem bardzo ciekawy, która opcja dzisiaj zwycięży. Czy dyskontowanie statystyki prezesa Powella na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, czy też to, że zbliża się wrzesień i sytuacja techniczna jako odbicie od średniej dwusesyjnej na indeksie S&P sprzyja tendencjom spadkowym. Jestem bardzo ciekawy, która opcja dzisiaj zwycięży, ale jak widzimy, wsparcie 4100 punktów, opór 4320 to są 2 punkty odniesienia i zobaczymy, który ten poziom pierwszy padnie. W tym kierunku indeks S&P powinien ruszyć we wrześniu. Natomiast indeks DAX oczywiście porusza się bardzo zbliżenie do tego, co się dzieje na Wall Street. Tutaj niewiele się dzieje, poza tym, że udało się jednak obronić poziom 13 000 punktów. Jak widać teraz na wykresie, ten poziom ma duże znaczenie.
Kiedy udałoby się go pokonać, to oczywiście jest wtedy ogromna szansa, że zwiedzimy ostatnie minima. Na wykresie bardzo dobitnie to widać. I z ciekawostek, w momencie tworzenia tego wpisu cena megawattogodziny prądu we Francji przekroczyła 1000 euro. To jest także jeden z wielkich czynników, który powoduje wzrosty inflacji w Europie, więc tutaj do polityków pytanie i ukłon, co zamierzają z tym zrobić, czy czasem te wszystkie polityki, które zmierzają do tego, żeby Europa była zeroemisyjna, są prawdziwe i czy nie czasem nie doprowadzą do negatywnych skutków społecznych, ponieważ takie wysokie ceny prądu powodują oczywiście podwyższony poziom i to wysoki poziom cen i tą inflację, którą teraz obserwujemy. Ale oczywiście to nie koniec emocji, ponieważ został nam jeszcze jeden bardzo ważny rynek podczas dzisiejszej sesji, czyli amerykański dolar. Jeżeli prezes Powell doprowadzi do umocnienia amerykańskiego dolara, to oczywiście moim zdaniem to będzie negatywna informacja dla ryzyka na całym świecie, ale jeżeli euro-dolar dzisiaj wróci nad poziom 1,00, czyli nad parytet, to moim zdaniem zacznie się gra na odbicie od parytetu, na jakąś kilkutygodniową formację, podwójne dno z linią szyi na poziomie 1,0350. Byłaby to dobra informacja, zachęta do wyciskania krótkich pozycji, więc w takiej sytuacji bądźmy bardzo czujni i uważni, mając krótkie pozycje na euro-dolarze, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia takiej tendencji silnie wzrośnie. Pamiętamy i widzimy na wykresie, że jest to miejsce, jak widać teraz na wykresie, jest to miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego, więc poziom ma ogromne znaczenie i oczywiście kiedy amerykański dolar zacząłby się osłabiać, to będzie miało to wpływ na inne wszystkie aktywa, zwłaszcza takie rynki jak emerging market, czyli polską walutę. Na rynku walutowym dolar, jen, także warto monitorować, co się tam dzieje. Jest to rynek ściśle powiązany z zachowaniem amerykańskich rentowności obligacji. Jeżeli rentowności przebiją 3% na dziesiątkach amerykańskich, to w takiej sytuacji wszystkie pary związane z jenem powinny także zacząć mocno spadać i sytuacja odwrotna, pokonanie poziomu 3,10, 3,12 na amerykańskich dziesiątkach, to oczywiście większa szansa na osłabienie jena japońskiego. Z ciekawostek na rynku walutowym warto zobaczyć, że funt brytyjski generalnie ma coraz mniejszą netto krótką pozycję, jeżeli popatrzymy tak na ogół inwestorów i być może jest to zwiastun tego, że coraz większa rzesza inwestorów kupuje funta brytyjskiego, licząc na to, że te stopy procentowe w Wielkiej Brytanii pójdą mocniej i szybciej niż w innych częściach świata, a to da pewnego rodzaju przewagę funtowi brytyjskiemu. Inne klasy aktywów, Bitcoin. Jeżeli Bitcoin dzisiaj nie potwierdzi zachowania indeksów giełdowych, to jak widzimy na wykresie będzie bardzo zła wiadomość dla byków na giełdach papierów wartościowych. Natomiast jeżeli Bitcoin obroni ostatnie minima, wróci do tendencji wzrostowej, to jest większa szansa jednak na wzrosty, więc indeksy giełdowe także obserwujmy w powiązaniu z zachowaniem tej najważniejszej kryptowaluty. Rynek surowcowy, ropa naftowa w momencie tworzenia tego wpisu jest na poziomie 93,6 dolara, to jest dokładnie linia szyi półrocznej formacji szczytowej. I pytanie oczywiście tak, gdzie zakończymy tydzień? Czy poniżej, czy powyżej tego poziomu i w takim kierunku powinna podążyć cena w końcówce sierpnia i na początku września. Cena złota 1744 dolary, raczej tendencja spadkowa. Kształt świecy tygodniowej, jak widzimy na wykresie, zachęca do tego, żeby próbować zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na krótkiej pozycji, licząc na test wsparcia 1680-1700 dolarów i jeszcze dodatkowo na tym wykresie zaznaczyłem średnią 200-sesyjną, która także zaczyna z każdym kolejnym tygodniem będzie się zbliżała do wsparcia 1680 i będzie wzmacniała znaczenie tego poziomu jako coraz mocniejszego punktu odniesienia w ujęciu długoterminowym. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, jak widzimy na wykresie, to zachowanie ceny miedzi. Cena miedzi na poziomie 8265 dolarów sygnalizuje, że popyt na ryzyko atakuje i to jest wsparcie dla tych, którzy liczą na to, że indeksy giełdowe pójdą w górę. No i oczywiście jestem ciekawy, czy Bitcoin będzie miał rację, czy sygnały płynące z zachowania ceny miedzi. I na koniec oczywiście polskie aktywa. Zaczynamy od polskich obligacji, które zachowują się zdecydowanie relatywnie coraz lepiej. Moim zdaniem
brama wejściowa do inwestowania w polskie aktywa, czyli polski złoty, który w ostatnich dniach także pokazuje relatywną siłę, naprawdę sygnalizuje, że inwestorzy zagraniczni szukają stopy zwrotu i właśnie w polskie obligacje kierują swoje inwestycje, stąd też taka relatywna, coraz lepsza siła. Jeżeli tutaj teraz w następnych godzinach bądź też dniach wrócimy poniżej poziomu 6% na rentowności, to oczywiście będzie to sygnał, że wraca zainteresowanie polskimi obligacjami, ale do tego potrzeba oczywiście odwrócenia tendencji na wzrostową na eurodolarze, a w takiej sytuacji także złoty zacząłby się gwałtownie umacniać i myślę, że kształt świec tygodniowych w przyszłym tygodniu byłby bardzo pozytywny. Pod warunkiem oczywiście, że euro-dolar spróbuje jakiegoś większego wzrostowego odbicia, ponieważ górne knoty, czyli cienie na wykresach, na świecach tygodniowych euro-złoty i dolar-złoty sprzyjają temu, żeby zagrać na to, by w tym rejonie utworzyć kolejne ekstremum, szczyt. Natomiast zdecydowanie lepiej widać to na dolar-złotym, ponieważ tutaj jesteśmy bardzo, bardzo blisko górnego ograniczenia kilkuletniego kanału wzrostowego. Widzimy także to na wykresie, który teraz jest w tle. Natomiast oczywiście skala potencjalnego odwrócenia tendencji, skala spadków zależy od tego, czy doszłoby do równoległego odwrócenia tendencji na wzrostową na eurodolarze. Widać jak na dłoni, że to teraz właśnie dolar, jego siła albo słabość generuje słabość albo siłę złotego. To tylko czynnik międzynarodowy płynący z eurodolara wpływa na zachowanie złotego, a nie jakieś czynniki lokalne. Na koniec giełda papierów wartościowych i tu jest negatywna informacja, ponieważ przechodzimy ostatnie minima w momencie tworzenia tego wpisu. Jesteśmy coraz bliżej poziomu 1600 punktów, a w takiej sytuacji moim zdaniem otwiera się szansa i zwiększa się prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy testować poziom psychologiczny 1500 punktów, gdzie mamy Fibonacciego, gdzie mamy jakieś dolne ograniczenia formacji technicznych i oczywiście ten poziom jest wskazywany przez analizę techniczną różnego innego rodzaju jako naprawdę kluczowy. Wygląda na to, że jednak będziemy go wkrótce testować. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy o poranku w poniedziałek. Życzę udanego, pięknego weekendu, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.